Czas otworzyć następną Kinder Niespodziankę. Dzisiaj biorę się za zbijanie tych wszystkich sufitów i zobaczymy, co pod nimi się kryje. Sufity są do zbicia, bo wszędzie są pęknięcia i tynk ma pewnie ze 100 lat. Ale zobaczymy. Za parę godzin będzie werdykt. Czy jest dobrze, czy jest źle. Sufity już są prawie zbite. Żadnych wielkich niespodzianek nie ma. Tyle szczęścia w tym nieszczęściu. Tu jest nasza linia życia. Nasz internet. Niestety nie mogę go odłączyć, bo leci przez cały dom. Tu już też wszystko zbite. Została tylko jedna volta i gotowe. A tam szefowa walczy z ogrodem. Siema szefowa. Dzisiaj zabieramy się za tynkowanie ścian. Jak widać, wszystko już jest przygotowane, zmoczone, żeby tynk się lepiej trzymał. Tynk jest z firmy Fassa Bortolo, Capa di Due, tynk cementowo-wapienny. Ta ściana, jak widać, jest zrobiona z cegieł ziemnych, które były tylko formowane i suszone na słońcu, bez wypalania. Jest to ściana działowa, więc zostawiliśmy ją. Jeśli te cegły są narażone na wilgoć, nie można ich zostawić, bo mogą się rozpłynąć i wtedy tworzy to problemy strukturalne domu. Najpierw sobie wlepię siatkę podtynkową we wszystkie te ściany, które widzicie. Oprócz tej ściany zrobionej z itonga, bo na nią nałożę tylko gładź siatką i nie będę robił grubej warstwy tynku. Betoniarka już stoi przygotowana i zabieramy się do roboty.
Jak widać, tynki już są gotowe, są dalej świeże. Tutaj jest ściana z Itonga, którą zajmę się później. Następnym etapem prac będzie nakładanie gładzi wapiennej na te ściany. Problem jest tylko z temperaturą, bo na zewnątrz jest 35 stopni, ale zamontowałem sobie mini klimatyzację, która zbija temperaturę do jakichś 22 stopni w środku. Gładź będzie nakładana na wilgotne tynki, bo tak jest w instrukcji obsługi, więc się będę tego trzymał. Tam, jak widać, jeszcze są drzwi, których jeszcze nie ma, bo są zamówione, ale się nie zjawiły. Tutaj będą inne drzwi, które będziemy remontować i jak będą skończone wszystkie prace, to je zamontujemy z powrotem. Przedsionek, jak widać, też już jest wytynkowany, gotowy do gładzi. To jest antibanio. To jest takie miejsce, które według naszego technika musi być. Nie powinno się wychodzić z łazienki prosto do pokoju. Łazienka też jest wytynkowana. Ściana po prawej to bidet i geberit. Na wprost będzie duży prysznic, a tutaj na Itongu będą kładzione płytki, więc nic z tym nie robiłem. Tynki są proste, żeby łatwo się kładło płytki. Tutaj na tej ścianie, gdzie geberit jest, płytki pójdą tylko na 1,5 metra. I jak widać, tynkowanie zakończone. Jeszcze tylko gładź. Gładź jest w workach już wymieszana. Także robota jest fajna, bo jest bezpyłowa. Po wysypaniu wygląda to tak. Piasek, wapno, jakieś pewnie uzdatniacze i taki żel, woda. Teraz trzeba tylko to wymieszać i można nakładać na ściany. Tak wygląda masa po wymieszaniu. Jest w miarę rzadka. Konsystencja jest idealna. Nie trzeba się martwić o lanie wody, bo wszystko już jest. Jak widać, pierwsza warstwa gładzi już jest nałożona. Nawet jak się patrzycie pod światło, to efekt jest spoko. To nie jest jak dla mnie prosta praca, bo tynkowanie jest proste, bo można zawsze gładzią zakamuflować niedokładności, a to już trzeba trochę mieć wprawy, której jeszcze nie mam. Ale jak na moje talenty, jestem zadowolony z pracy. Tutaj już widać drugą warstwę, która jest zatarta gąbką. Jak widzicie, efekt jest spoko. Błyszczy się, ale jak wyschnie, to już się nie będzie błyszczało. Tu jest druga ściana, którą zrobiłem. Też już na drugi raz zatarte gąbką na gotowo. Została tylko ta ściana, na którą się między oknami, ale to za chwilę sobie zaraz ją zrobię. Tynki, jak widać, są wilgotne, takie jak powinno się stosować przy tej gładzi. I tutaj przy oknach też już jest wszystko zrobione na gotowo. Najlepiej się robi małe kawałki, bo wtedy się nie trzeba martwić o efekt. Bardzo łatwo to wychodzi, a na ścianie to jak na ścianie. Tu już wszystko jest podeschnięte. Ten film robiłem po kilku dniach. Jak widzicie, kolor już jest jaśniejszy, ale efekt jest dalej taki, jaki chciałem. Jest tam parę niedokładności, ale niestety nie da się tego poprawiać. Trzeba nakładać trzecią, czwartą warstwę.
według producenta można tylko nakładać 3 mm, więc jest jak jest, ale jak na moje talenty, tak jak mówiłem wcześniej, to efekt jest zajebisty. Gładź jest paroprzepuszczalna, więc jakakolwiek wilgoć, która jeszcze w murach została i zawsze w tym domu będzie mogła sobie spokojnie uciec. Tu jest antibanio, które też już zaszpachlowałem i teraz zostaje nam tylko ściana z Itonga, na którą użyję gładzi do Itonga razem z siatką i tak samo nałożę jedną warstwę, później drugą warstwę i zatrę to wszystko gąbką. Także zapraszam do oglądania. Jak widzicie, siatka już jest ucięta. Ściana też jest troszeczkę wilgotna. To przygotowałem ją, żeby się dobrze gładź trzymała. Na dworze dalej jest ciepło, ale w środku jakoś to jeszcze jest do zniesienia. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych odcinków moich przygód budowlanych. Do zobaczenia.